wiele osób na YouTubie opowiada o nich, że są to świetne rozwiązania, tanie w prowadzeniu, no i jakby owszem, wiele w tym prawdy, ale też w dzisiejszym odcinku chciałbym po prostu poruszyć te kwestie, o których się trochę mniej mówi, bo tylko jest taki czasem trochę marketingowy bełkot, który w dużej mierze jest prawdą. A teraz rzeczy, których czasami się nie mówi o tym i tak tylko zachwala tą piękną spółkę ZOO, bo uważam, że jest pięknym tworem, który fajnie, że został w miarę nietknięty przez Nowy Polski Ład. Nie wiedzieć czemu, może ci, co rządzą, też potrzebują jakoś się rozliczać tanio podatkowo, nie wiem, mogę tylko gdybać, natomiast jest też trochę niuansów, o których się zapomina, jakby wychwala te piękne strony i też sam się na tym nieraz przyłapałem, kiedy się w sumie trochę przechwalałem przed klientem, że chętnie wystawię paragon, bo ja tak niski podatek płacę, że aż głupota go nie płacić. I jest to prawda, bo przy tak niskich podatkach uważam, że to jest głupota nie zapłacić tych 10% i mieć święty spokój, mieć legalne pieniądze. Ale z drugiej strony jest też trochę rzeczy, które dochodzi w spółce ZOO do roboty albo do świadomości, z którymi trzeba się też zająć, a czego nie ma w jednoosobowej działalności. Po pierwsze, to co już wspominałem, pieniądze spółki i nasze pieniądze prywatne to są dwie różne jakby instancje, dwie różne rzeczy i nie mogą się tak po prostu przenosić z jednego miejsca na drugi. Żeby to nastąpiło, no to albo musi być wypłata właśnie za któreś z tych świadczeń, które wspomniałem wcześniej, z któryś z tych tytułów tak naprawdę, mówiąc fachowo, albo trzeba pożyczyć w jedną czy w drugą stronę, natomiast nie możemy sobie tego tak wziąć. Więc to jest pierwsza rzecz, którą warto pamiętać. Jest to jakiś tam dla pewnej grupy ludzi minus. Uważam, że to jest generalnie plus, bo to się nie mieszamy tych dwóch finansów ze sobą, ale jest to rzecz, którą warto wspomnieć. Druga sprawa. W przypadku spółki ZOO troszeczkę nam dochodzi papierków i tutaj troszeczkę jest niedopowiedzeniem, bo jednak ja sobie większość uchwał, czy większość nawet zmianę umowy spółki tak naprawdę przygotowywałem sobie sam. Wszystko przeszło, zostało ogarnięte, więc ja sobie to ogarnąłem, ale to, że ja lubię spędzać setki godzin czytając o czymś i myślę, że ponad kilka tysięcy godzin spędziłem pewnie w ostatnich kilku latach czytając o podatkach i o prowadzeniu spółki i o całym tym zagadnieniu, to ja, a nie każdemu będzie się aż tyle chciało. Oczywiście to nie jest, że aż tyle trzeba. Natomiast jeżeli my nie chcemy się tym zajmować, to będziemy musieli komuś to zlecić. I pewne rzeczy łatwo znaleźć sobie wzory, uchwały związane z pełnomocnictwem, czy też pożyczką. Takie wzory pewnie łatwo nam będzie znaleźć, natomiast już jak będziemy chcieli na przykład skorzystać z tych świadczeń pieniężnych, o których wcześniej wspomniałem, no to z jednej strony wzory są za jakieś kilka stówek do kupienia, ale z drugiej strony trzeba to jeszcze umieć wprowadzić do systemu PKRS, tą całą zmianę trzeba się wybrać do notariusza i trzeba za to wszystko zapłacić. Jeżeli samemu tych rzeczy, które się da zrobić samemu, nie ogarniemy, czyli choćby wpisanie tego do PKRS-u, a w zasadzie zgłoszenie, no to komuś musimy za to zapłacić. No, czyli kilka stówek nie nasze. I to też warto wiedzieć, że takie koszta są, bo to się wszystko tak łatwo mówi właśnie o tych zaletach, a później się zapomina o tym, że w zasadzie też jest trochę tych rzeczy takich, może nie negatywnych, ale upierdliwych w prowadzeniu spółki. Jeżeli chcemy zmienić PKD, też trzeba te zmiany wprowadzać przez system i za każdą zmianę tak naprawdę płacimy. Chyba to było 3,5 stówy, jeżeli dobrze pamiętam. Za każdą zmianę w KRS-ie tyle trzeba zabulić, więc nie ma lekko, czy to jest dużo, czy mało. No, uczy tego, żeby tam za często po prostu nie robić zmian, bo po prostu to kosztuje i wymaga, że tak powiem, zabawy. Więc tak, mamy rozdzielenie finansów, mamy trochę upierdliwości z prowadzeniem właśnie wszelkich zmian w bardzo oficjalny, formalny sposób. Mamy też trochę ukrytych kosztów, bo tak jak wspomniałem, często wspomina się o tym, że księgowość wcale nie jest taka droższa, bo kosztuje jakieś tam 900, czy tam akurat ktoś by mógł powiedzieć właśnie 800 na miesiąc, zapomni o tym, że jeszcze jest sprawozdanie roczne co roku i to też ktoś i za to też się płaci. Ale na przykład ja też się dosyć mocno zdziwiłem, kiedy chciałem sobie właśnie wypłacać pieniądze jako wspólnik świadczący niepieniężne świadczenia na rzecz spółki. No i do tego trzeba przygotować listę płac. A za tą listę płac, która jest prosta jak budowa CEPA, no biuro księgowe liczy sobie 5 tychulców. No niby niedużo, no ale jak tak człowiekowi właśnie
naopowiadają fajnych rzeczy, że to tak tanio, a później zaczyna z tej różnicy pomiędzy JDG a spółką ZOO trochę ubywać, to człowiek zaczyna się już trochę burzyć, albo jakby tak wewnętrznie burzyć. Więc choćby to jest też jakiś tam koszt, przynajmniej w przypadku tego sposobu wyciągania pieniędzy. No umowa o dzieło też trzeba będzie komuś zapłacić za po pierwsze jej sporządzenie, a po drugie później za rozliczanie, bo to też jest kolejna lista płac. Więc takie rzeczy też jeszcze dochodzą, które w przypadku JDG ich nie ma, no bo pieniądze JDG to są nasze pieniądze, bo to jest jedna i ta sama osoba. Czy coś jeszcze jest więcej? Jeszcze taka jedna rzecz, która mi przyszła na myśl, bo też zachwalane jest to, że spółka ZOO to jest osobny twór i super i my nie odpowiadamy majątkiem za zobowiązania spółki. I to jest prawda, ale tak z kilkoma gwiazdkami, bo po pierwsze zazwyczaj w swojej spółce ZOO będziecie wy prezesem zarządu, czy też członkiem zarządu, czyli osobą, która odpowiada właśnie już za tą spółkę i też odpowiada w pewien sposób ograniczony, ale odpowiada za zobowiązania spółki. Jeżeli dopełnicie formalności w przypadku upadłości spółki, czyli spółka, nie wiem, jest niewypłacalna i wy odpowiednio szybko zgłosicie to niby wam nic nie grozi, ale jest kilka sytuacji, to mi akurat jeden z moich klientów uświadomił, że w przypadku na przykład zobowiązań podatkowych to już wcale tak kolorowo nie jest. Jeżeli rozliczacie się na przykład na złym VAT-ie niż powinniście, to wy jako prezes za to odpowiadacie i wcale już tak kolorowo może nie być. Więc jest ten brak odpowiedzialności w przypadku spółki ZOO, albo ten ograniczona odpowiedzialność w przypadku spółki ZOO owszem jest, a ona ma kilka gwiazdek i to warto sobie dokładnie doczytać. Ja też na bieżąco tego nie pamiętam, bardziej chciałem wam rzucić tematy i jakby trochę pokazać, że to w rzeczywistości może wyglądać ciut inaczej niż się to przedstawia, zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej, ale też jest jakby ten aspekt warty do zapamiętania, że to nie jest aż tak kolorowo, że mogę sobie długów narobić i nie mam mnie jak tknąć. No nie tak do końca, bo jeżeli jako prezesi sprzeniewierzycie pieniądze, to jest duża szansa, że można nie uniknąć tej odpowiedzialności finansowej. A jak mi się prowadzi spółkę ZOO osobiście? Tak jak wspomniałem, ja już wcześniej miałem do czynienia z prowadzeniem dosyć dokładnie księgowości, bo to wyniosłem z domu, że papierki zawsze muszą się zgadzać, zawsze muszą być na czas. Dla mnie to nigdy nie był problem, aczkolwiek tak jak wspomniałem, czy to książka przychodów, czy to spółka ZOO, z perspektywy tego, który dostarcza faktury, wiele się nie zmienia. Poza tym, że w spółce ZOO faktura się zgubić nie może, bo jesteście tylko zarządcą pieniędzy tego wirtualnego bytu, więc nie może się po prostu, spółka na coś nie może wydać i później nie mieć jak tego rozliczyć, bo to jest też jeden z warunków, czemu ona jest z ograniczoną odpowiedzialnością, bo tam się wszystko musi zgadzać, a przynajmniej z grubsza, albo bardziej z grubsza niż w przypadku KPI, w przypadku JDG. Co ma też swój plus, bo jeżeli zgubią wam się faktury, to nie możecie od nich odliczyć VAT-u, nie możecie odliczyć podatku dochodowego, czyli pi razy drzwi z każdej faktury zgubionej tracicie 30%, albo zyskujecie je w przypadku spółki ZOO, kiedy ktoś, czyli księgowy przypomni wam, że tu mamy takie płatności, a do nich nie ma faktur. Więc to jest też jakaś fajna rzecz. Ja tego nigdy nie potrzebowałem, bo mnie się faktury nie gubią, ale mój przyjaciel mi uświadomił, że w sumie to nie jest takie oczywiste, więc prowadząc spółkę raczej faktur nie zgubicie, a jak zgubicie, to będzie trzeba je znaleźć, czyli się to znajdzie, a na pewno wam księgowa powie, że właśnie brakuje płatności. No chyba, że były gotówkowe, no to wtedy nie, ale raczej w spółce się wszystko płaci bezprzewodowo, w sensie bezgotówkowo, bo jest tak wygodniej, bo do każdej płatności gotówkowej by trzeba tworzyć dokument kasowy, tego się nie chce robić, lepiej, żeby to było wszystko na wyciągu, bo wtedy nie trzeba tego robić, więc generalnie raczej gotówki się w przypadku spółek unika na tyle, na ile się da. Przynajmniej ja osobiście unikam, bo po prostu mi się nie chce do każdej faktury, którą wezmę gotówkowo, dopisywać jeszcze kasa wydała, kasa przyjęła i to nie. To ja wolę, żeby to poszło przelewem na tyle, na ile może. Więc
od strony jakby obsługi tego mi to absolutnie nie przeszkadza. No fakt faktem jest troszeczkę więcej niż miałem wcześniej, ale wcześniej to ja prowadziłem samemu sobie ryczałt. KPI-a przygotowywałem, więc jest niewiele więcej roboty. Jest na pewno więcej roboty, jak tutaj właśnie zorganizować sobie ten schemat wyciągania pieniędzy, w sensie wyciągania. No jak ja jako wspólnik, czy jako właściciel mogę coś robić dla spółki, czy coś je wynajmować, żeby faktycznie te pieniądze stały się moje prywatne. I tutaj faktycznie tych możliwości jest tyle, że można się w tym troszeczkę pogubić, jeżeli się dopiero to zaczyna. I to wymaga jakiegoś wysiłku, żeby to sobie przygotować, ten schemat podatkowy. I ja tutaj Ci absolutnie nie mam zamiaru mówić, co dokładnie masz zrobić. Mogę tylko właśnie rzucić te kilka tematów, które można później już albo samemu sobie zgłębić, albo wybrać się, co szczerze polecam, do doradcy podatkowego, bo broń Boże nie pytajcie swoich księgowych o to, jak zrobić to najoptymalniej. To nie jest ich zadanie. One mają dobrze zaksięgować, przypilnować, żeby liczby się zgadzały, ale jaki sposób Wy obierzecie podatkowy, to już lepiej uzgodnić, dopytać doradcę podatkowego. No chyba że chcecie sami spędzić setki godzin czytając ustawy, czytając fora, czytając po prostu wujka Google i YouTube'a i sobie coś wyszukać, a i tak nie jest to super pewne, czy to, co Wy wymyśliliście, jest prawidłowe. Można, ale nie wiem, czy ja bym to polecał, bo ja to lubię, więc to jest co innego, jeżeli ktoś ma po godzinach klepać coś, czego nie lubi i wyszukiwać jakieś rzeczy, a później się jeszcze pomyli, później i tak mu to źle na złe wyjdzie. No i to chyba tyle, co bym chciał powiedzieć o spółce ZOO. Ja osobiście polecam, jeżeli chcecie się troszeczkę ruszyć i zainwestować czasu i wysiłku, to na pewno jest to tańsza opcja prowadzenia działalności, o ile tylko można, bo pewnie w niektórych branżach, nie wiem, chyba prawnicy nie mogą, nie wiem jak lekarze, to nie wiem, nie interesuje mnie to osobiście, ale tam gdzie się da, to dla małego mikroprzedsiębiorcy, nawet jednoosobowego, bo w takim momencie to zaczynałem, kiedy byłem jeszcze jednoosobowym praktycznie przedsiębiorcą, się opłaca, no to tym bardziej przy większych obrotach też się zazwyczaj będzie opłacać. Nie, na pewno się będzie opłacać. Pomijając, tak jak mówię, jakieś specyficzne rozwiązania, bo jeżeli gdzieś da się być całkowicie na ryczałcie i to na niskim ryczałcie rzędu 8,5 na przykład procent, czy nawet 5%, to może być tak, że się spółka Wam w życiu nie opłaci, ale tam, gdzie są koszta, tam, gdzie są jest choćby trochę kosztów, albo tam, gdzie ryczałt jednak wchodzi na wyższy procent, to szczerze polecam. Tylko z tymi zastrzeżeniami, o których mi wspomniałem.